Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Okay, so we're waiting for Kuvera. To come on as the translator. So there's confusion because another link was created unknown to me, and I just found out it went on there, but then he didn't have the link and I couldn't give him the link because I was already online, or else I didn't know how. And Hare Krishna, there he is. You can unmute. Hare Krishna. Little confusion. I don't know why that happened. I didn't organize that. But anyway, we're all here. I'm going to start recording. And I'm having internet problems. So I'm going to be freezing all the time. So Okay. hopefully you can hear. So someone has to be on Facebook, to get the questions, because that's where they're going to come from, unless you already have questions. I have 2 questions, and also I'm going to open Facebook, and You can get the questions. I will try. Yeah, I will try to be here and there. So tell everybody they can write questions. They can ask questions via Facebook. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie, żeby te pytania umieszczać na Facebooku w komentarzach, ewentualnie wysyłać do mnie wiadomość prywatną. And tell everyone sorry for the confusion. I przepraszamy wszystkich za zamieszanie. And welcome to all of you. I witamy wszystkich. I also took a liberty and shared the Zoom link to few close devotees. Yeah. A lot of you know the Zoom link, so if you want to join on Zoom, you can join. Wielu z Was zna link na Zoom, jest to standardowy link i jeśli ktoś ma ochotę dołączyć, to zapraszamy. We don't give out the password publicly because we don't want people to crash it, but if you message Kubera privately, he can give you the password. Nie podajemy hasła publicznie, bo nie chcemy, żeby nam Zoom się załamał i pękł, natomiast jeśli ktoś chciałby dostać hasło, to może napisać do mnie indywidualnie. Okay, so we have 2 questions to start with, and you can ask a question on anything you want. Więc mamy teraz 2 pytania na początek i zachęcam do zadawania pytań na każdy temat. Możemy zadawać pytania na każdy temat. It can also be personal question that relates to you, because often what relates to you relates to others. To mogą być też pytania osobiste, dlatego że czasami bywa tak, że pytania, które odnoszą się do ciebie, odnoszą się także do innych. Okay, so I am going to be freezing a lot. There's a big problem with my internet right now. Często będę się tutaj zamrażał, ponieważ jest duży problem z moim internetem w tym momencie. Okay. Tak. 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 Yes. Tak is yes. Yes is tak. And TK is good. Yes. And I forgot how to say thank you. Dziękuję. 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 Okay. So let's start with the first question.
The first question is, I've got it right here, and it's going to sound in English like this. When we chant Mahamantra, should we focus only on the sound of the mantra, or can we also focus on some Krishna's pastime? I mean, it means the meditation during japa. Should we be Yes. concentrating only on the sound? Now you have to translate that, right? Yes, teraz przetłumaczę. Pytanie brzmi, czy intonując Mahamantrę mamy skupić się tylko na dźwięku mantry, czy możemy skupić się na jakiejś rozrywce Kryszny? Chodzi o medytację podczas japa. Czy może to być, czy mamy się skupić tylko na dźwięku? You can, I have to set myself as on highlight. Hold on, speaker. So now, can you, do you see me now? Or, Yes, I can see you very well. I mean, because am I occupying the whole screen? And then when you speak, say something. I'm saying something. Yeah, okay. So that's good. We go back and forth. I don't know how, I forgot how. As I see on Facebook, it is only you that we can see. Okay. So, A więc the pure devotees, when they chant, they're completely absorbed in Krishna's pastimes. czyści wielbiciele, kiedy intonują, są całkowicie pochłonięci rozrywkami Kryszny. And if they're on the level of prema, they'll be absorbed also in separation. Jeśli są na poziomie premy, będą również zaabsorbowani rozdzieleniem. And they'll also be in the pastimes in real time, not seeing them, but in them. Ale również będą w tych rozrywkach, nie tylko będą je widzieć, ale będą ich częścią. So it's a natural process of purification that you will see Krishna and his pastimes when you chant. Więc jest to naturalny proces oczyszczenia, że będziesz widział Krysznę i jego rozrywki podczas intonowania. It's not so natural for a conditioned soul to be that absorbed in Krishna's pastimes. Nie jest to takie naturalne dla uwarunkowanej duszy, aby tak się zaabsorbować rozrywkami Kryszny. But if you're reading Srimad Bhagavatam a lot, then naturally you're going to be, those pastimes will come into your mind. But you won't be fixed on them like a pure devotee would be. Ale oczywiście, jeśli będziesz dużo czytał Srimad Bhagavatam, to naturalnie będą one się u ciebie pojawiały, te rozrywki, natomiast nie będziesz na nich aż tak skoncentrowany jak czysty wielbiciel. There's a state, it's called Sarasiki, and the pastimes they just keep coming in your mind, like just naturally they come to your mind constantly. Więc to jest taki stan, w którym te rozrywki pojawiają się w twoim myśle jakby naturalnie, w taki ciągły sposób. So Prabhupada said, yes, that chanting should be an absorption in Krishna's pastimes. Więc Prabhupada powiedział, że tak, intonowanie powinno być zaabsorbowaniem się rozrywkami Kryszny. In fact, life should be an absorption in Krishna's pastimes. A właściwie to nawet życie powinno być zaabsorbowaniem się w rozrywki Kryszny. And a lot of the things we want in Krishna consciousness are achievable naturally when we're more advanced. I wiele rzeczy, których potrzebujemy, są osiągalne, kiedy stajemy się bardziej zaawansowani. So the question is, what do you do when you're not that advanced? Więc pytanie brzmi, co robisz, kiedy nie jesteś co masz robić, kiedy nie jesteś tak zaawansowany? And Prabhupada answered that question. I Prabhupada odpowiedział na to pytanie. He said, if you can't think of Krishna's pastimes, then just hear the Maha Mantra. Like second best is just hear it. Więc Prabhupada powiedział, że jeśli nie jesteś w stanie skoncentrować się na rozrywkach Kryszny, koncentruj się na dźwięku Mahamantry. To jest jakby druga najlepsza rzecz. So the point is, we may be able to think of pastimes now and then, but to constantly think of the pastimes, that's called samadhi.
Więc my możemy od czasu do czasu myśleć o rozrywkach Kryszny, ale aby wciąż na nich się skoncentrować, nazywa się to samadhi. And Prabhupada did not recommend that we try to jump up to a higher level artificially. So he didn't want us to artificially struggle and strain to think of Krishna Lila. Therefore, he said, but if you can't, then just focus on hearing. And then gradually it will come over time. Prabhupada nie chciał, żebyśmy sztucznie wznosili się na ten poziom, dlatego nie zachęcał od samego początku, aby postępować w taki sposób, więc zalecał, aby na początku koncentrować się na dźwięku, a z czasem będziemy się rozwijać coraz bardziej i stanie się dla nas taka medytacja możliwa. So for many devotees, the problem is to stop thinking of their own pastimes while they're chanting. Dla wielu wielbicieli problemem jest, aby przestać myśleć o własnych rozrywkach, kiedy intonują. You know, so that's more realistic. At least for many devotees, when until they're on a higher level, we're thinking more about what we're doing or going to do. What to speak of Krishna's Leela. Tak, dla większości wielbicieli to jest bardziej realistyczny problem, aby w trakcie intonowania nie myśleć o tym, co robiliśmy, czy co zamierzamy zrobić. I to jest bardziej palący problem, a nie myślenie o rozrywkach Kryszny. So to go from thinking about what am I going to do today, what am I going to eat today, where am I going on vacation next month, etc., to hearing, to being absorbed in hearing, that's a big jump. And a good jump. Więc dla większości przejście z takiego poziomu, na którym myślimy, co mam zamiar zrobić, co będę jadł na obiad, co robiłem, czy gdzie wybieram się na wakacje, przejście na poziom, na którym tylko słyszymy Mahamantrę, jest to wielki skok, ale bardzo dobry skok. There's another meditation that Bhaktivinoda Thakur recommends, is to meditate on what the Mahamantra means. Jest jeszcze inna medytacja, którą zaleca Bhaktivinoda Thakur, to jest medytacja o tym, co Mahamantra oznacza. And the Mahamantra is not a mantra as we normally understand, like Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's actually a prayer. Bo Mahamantra nie jest taką mantrą, jak my to z reguły rozumiemy, jak mantra w stylu Om Namo Bhagavate Vasudevaya, bo to jest właściwie modlitwa. And so you're asking for something. Więc prosisz o coś. So there are many meanings to the Mahamantra that have been given by different acharyas. And in every meeting, they're actually asking something. Jest bardzo wiele znaczeń Mahamantry, które znamy od różnych wielbicieli, różnych acharyów, ale każde z nich jest jakby jakąś prośbą. And it's not necessarily that you have to ask what the acharyas are asking, because some of what they're asking is beyond your qualification, but you ask what you need to ask. You ask for the help that you need. I niektóre z tych próśb niekoniecznie są dobre, abyśmy o nie prosili, bo jakby nie mamy do tego kwalifikacji, aby prosić o takie rzeczy, ale mamy prosić o to, czego potrzebujemy. Prosimy o to, co jest nam w danym momencie potrzebne. I'll give you an example of something that I often ask for. Dam wam przykład czegoś, o co ja sam prosiłem często. And I felt this way I felt like asking for this after just contemplating how much love Krishna has for us. I prosiłem o to, zdarzało mi się o to prosić, kiedy rozważałem to, jak wielką miłość Krishna ma dla nas. And I would chant and I would pray to Krishna, please help me reciprocate with you, reciprocate with the love that you've given me. Give back something, some love, something. I prosiłem o to, aby Krishna pozwolił mi, abym mógł mu się odwdzięczyć, chociaż w jakiejś części za tą miłość, którą on mi dał. So we know that chanting will awaken that love. So while I'm chanting, I'm praying that to awaken some of that love so I can give it back to you. I can pay you back for the love you're giving me.
Więc wiemy, że intonowanie ma obudzić w nas tą miłość, więc kiedy intonujemy, modlimy się o to, aby obudzić w sobie tą miłość, aby móc odwdzięczyć się i aby móc chociaż trochę zwrócić tej miłości, którą So, mamy. so one of the meanings of one of the acharyas is give me the qualification to serve you. So this is similar. Give me the qualification to love you. Jedno ze znaczeń, które mamy od jednego z aczarów, to jest daj mi kwalifikację, abym mógł ci służyć, więc to jest podobne. Daj mi kwalifikację, abym mógł cię kochać. So a lot of the acharyas focus on these kinds of meanings because, as we said, absorption in the lila, deep absorption is not common while you're still in the stage of bhajana kriya or narthanavritti or nishta, even ruchi. Więc zwracamy się do tych znaczeń tej mantry i tych modlitw z tego względu, że zaabsorbowanie się w rozrywki nie jest czymś zwykłym na tych kilku poziomach, które Gurudev wymienił. You know, we've all heard Prabhupada say that chanting is like a child crying for its mother. So you may ask, well, what's the child crying for? Czy pamiętacie, słyszeliśmy, jak Prabhupada mówił o tym, że intonowanie jest jak wołanie dziecka za matką, płacz dziecka za matką, więc o co to dziecko płacze, o co woła? And why? I dlaczego? Why is the child crying in the first place? Dlaczego dziecko płacze? W ogóle zacznijmy od tego, dlaczego ono płacze. And the child is crying because the child wants to love Krishna and doesn't have that love. So it's crying, Krishna, please give me that love. Dziecko płacze dlatego, że chce kochać Krishna, a nie ma tej miłości, więc płacze, Krishna, daj mi tą miłość. Now, going back to meditation on the lila, I can say something else. Wracając do medytacji na rozrywkach, mogę powiedzieć coś jeszcze. One of the things we're taught is that Krishna is non-different. He is present in his name. Jedna z rzeczy, których się uczymy, to to, że Krishna jest nieróżny, nie różni się niczym i jest obecny w swoim imieniu. And if that weren't true, then our chanting wouldn't purify us. I gdyby to nie była prawda, to nasze intonowanie nie oczyszczałoby nas. Like Prabhupada says, Krishna is present in his lila, so you hear about Krishna dancing with other men's wives, and you become purified of lust. Tak, bo inaczej to byłoby tak, że medytujemy o rozrywce w Kryszny, w którym Kryszna tańczy z cudzymi żonami i wtedy zaczynamy się oczyszczać w stronę pożądania. And so if Krishna's activities were just the activities of a lusty young boy, how would we become purified of our lust by hearing about them? Więc gdyby działania Kryszny były działaniami młodego, pożądliwego chłopca, jak my moglibyśmy się oczyścić z naszego pożądania, słuchając o nich? So that's because he's actually present in hearing those leelas. A to dlatego, że on jest obecny właśnie w słuchaniu tych rozrywek. So when I say Krishna, Gdy ja mówię Krishna, Nama, Rupa, Krishna is present in his form, in the sound. Kiedy ja mówię Krishna, mówimy Namarupa, Krishna jest obecny w swojej formie w dźwięku. And if Krishna is present in his form, then obviously he's present in his qualities, because he has form and his qualities and pastimes. He does things. Więc oczywiście, skoro jest w swojej formie, to jest też w swojej formie i ze swoimi cechami i również ze swoimi rozrywkami, bo on przecież wykonuje różne rzeczy. So, but it's explained as you become purified, first you'll realize that Krishna is non-different from the name, and then you'll realize his qualities, and then in the end, you'll realize his leelas by chanting. So it's gradual development. Więc w trakcie, kiedy się rozwijamy, kiedy się oczyszczamy, w pierwszej kolejności zdamy sobie sprawę z tego, że Krishna, słowo Krishna, imię Krishna nie jest różne od niego samego, od jego formy. W następnej kolejności zrozumiemy jego cechy, a dopiero w następnej kolejności będziemy w stanie zrealizować jego rozrywki.
So in answering this question, Prabhupada, he didn't say, don't think of Krishna's pastimes. That wouldn't make sense. Ale możemy podsumować, że nie mamy takiej instrukcji, żeby nie myśleć o rozrywkach Kryszny, bo to nie ma sensu. But he said that it should be natural because obviously when you're more purified, you naturally think of the lila. Bo to powinno być czymś naturalnym, bo im bardziej jesteś zaawansowany, im bardziej oczyszczony, tym naturalnie zaczynasz myśleć o rozrywkach. And one thing you can do, which we do in the japa retreat, is we listen very intently to Prabhupada chanting japa. We just listen without chanting, and we kind of try to imbibe his mood. Jedno, co robimy na warsztatach japa, to, że bardzo uważnie i bardzo z wielkim namaszczeniem słuchamy intonowania Śrila Prabhupada, nie intonując samemu, staramy się usłyszeć, jaki on ma nastrój i co wybrzmiewa z tego intonowania. And so you can learn a lot about japa just by listening intently and in the right mood to Prabhupada chanting japa. Więc można się nauczyć bardzo wiele o japa, słuchając z wielką uwagą i intonowania Śrila Prabhupada. But I can tell you something I read from Vishwanath Chakravarti Thakur. It's interesting, just a little icing on the cake of this answer. Ale mogę wam też powiedzieć, co usłyszałem, co przeczytałem od jednego z aczariów. Jest to lukier na naszym cieście. So a devotee may be chanting and he may be laughing while he's chanting because he's actually seeing a pastime where Krishna's doing something funny. Możemy zobaczyć czasem, że wielbiciel intonuje i śmieje się jednocześnie, bo może widzieć jakąś rozrywkę, w której Krishna robi coś zabawnego. You know, in Vrindavan, he's a young boy. Young boys always do funny things, joke with girls, tease girls. So you're seeing that lila and you're laughing. On, kiedy jest w Vrindavan, jest młodym chłopcem, małym chłopcem, a jak wiadomo, tacy robią różne zabawne rzeczy, przedrzeźniają, drażnią dziewczyny, więc widzisz to, jest to zabawne i zaczynasz się śmiać. And he said sometimes the pure devotee is chanting and he's crying because Krishna is leaving. He sees Krishna leaving, there's separation, and so he starts crying. A czasami czysty wielbiciel intonuje i płacze, bo widzi, jak Krishna w danej rozrywce znika, odchodzi i zaczyna czuć to samo i dlatego płacze. So these are things you can look forward to when you're more Krishna conscious. I to są rzeczy, których możesz oczekiwać, kiedy staniesz się jeszcze bardziej świadomy Krishna. So we have this idea of following in the footsteps, not imitating. So I think in Prabhupada answering this question, he was like, yes, follow in the footsteps, but don't artificially try to be in samadhi before you're actually there naturally. Więc idąc tą filozofią, mamy podążać śladami, a nie imitować czystych wielbicieli. I to jest odpowiedź Śrila Prabhupada, że tak, mamy podążać za czystymi wielbicielami, którzy są w samadhi, ale nie możemy udawać, że jesteśmy już w tym stanie, jeśli w nim nie jesteśmy. But the worst thing is to chant without any feeling, just to get your rounds done. You don't want to do that. I mean, you want to get your rounds done, but you don't want to chant just to get your rounds done. Ale najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to intonować bez żadnych uczuć, tylko po to, żeby wyintonować swoje rundy. Oczywiście trzeba wyintonować swoje rundy, ale no tak, ale trzeba to szukać tych uczuć. I can give an example of this. Mogę dać przykład. So my wife asked me to accompany her to the mall. Więc moja żona poprosiła mnie, żebym poszedł z nią do centrum handlowego. One of my least favorite activities. Jedna z moich najmniej ulubionych aktywności. So I say, how long? And she says 2 hours. Ona zapytała, zapytałem, jak długo będzie to trwało. Ona powiedziała 2 godziny. So we're going shopping and she's looking at jewelry and clothes. Poszliśmy And, na zakupy. I'm not that interested in, personally.
Poszliśmy na zakupy, ona ogląda biżuterię, ubrania. Ja nie jestem aż tak bardzo tym zainteresowany osobiście. And she may be looking at other things that I'm not interested in. So she's looking at the merchandise and I'm looking at my watch. Więc ona też ogląda inne rzeczy, którymi nie jestem zainteresowany. Ona ogląda przedmioty do kupienia, a ja patrzę na mój zegarek. So after 2 hours, I tell her, 2 hours is up, it's time to go home. Więc po 2 godzinach mówię, skończyły się 2 godziny, wracamy do domu. Minęły 2 godziny. So you've probably experienced that from time to time with your japa. Prawdopodobnie doświadczyliście tego od czasu do czasu ze swoim japa. And so, my wife may feel like, well, it doesn't seem like you really like spending time with me. Więc moja żona może powiedzieć, no to wygląda trochę tak, że nie za bardzo lubisz spędzać ze mną czas. Yeah. So have you ever felt that way with your japa? Czy zdarzało wam się czuć tak ze swoim japa? Yeah. I just have to answer something because it's like something's happening right now. Muszę tylko odpowiedzieć na coś, bo coś się w tym momencie właśnie dzieje. Okay, of course. It's for tomorrow's japa retreat. To dotyczy jutrzejszego japa retreat. Yeah, the internet around here is not working well. I'm just talking to another devotee. I'm supposed to broadcast tomorrow from her place, but she has slower internet than I do. Some Okay. problem. Okay. The gods are against us. Okay. Okay, so we have question number 2. Okay, the question number 2 is, it's my question. Więc mamy teraz pytanie numer 2. And now I feel stupid because my question is not so smart as the question that was asked before. My question is how to avoid offenses when we get really angry with some devotees. Oh yeah, right. Więc moje pytanie, czuję się trochę głupio, bo jest dużo głupsze niż to pytanie, które było zadane wcześniej, a brzmi ono tak, jak unikać obraz, kiedy jesteśmy źli na wielbicieli. Well, it's important to understand that I think the simplest way to understand is that Krishna doesn't like it when we offend devotees. Więc pierwszą rzeczą, którą jakby najprostszą do zrozumienia jest to, że Krishna nie lubi, kiedy obrażamy wielbicieli. So I may be angry, I may be upset, but I also have to consider my relationship with Krishna. Bo mogę być zły, mogę być wkurzony, ale muszę też rozważyć swój związek z Krishną. So my relationship with Krishna is not only me and Krishna, but it's also me and other devotees. How I relate to them also affects that relationship. Bo moja relacja z Kryszną to nie jestem tylko ja i Kryszna, ale to jest też relacja z innymi wielbicielami, jak to na nich wpływa. And if you study Shastra deeply, you really see very clearly how criticism, offense, anger, it's stemming from pride, and pride is the furthest distance you can get from Krishna. Więc kiedy czytamy siastry, to możemy się dowiedzieć i czytamy je uważnie, to możemy się dowiedzieć, jak koresponduje gniew z dumą, a duma jest najdalszą odległością, w jakiej możemy znaleźć się od Kryszny. And we can say that humility is the closest distance between me and Krishna is humility, the furthest distance is pride. Więc możemy powiedzieć, że pokora jest najbliższą odległością do Kryszny, podczas kiedy duma jest najdalszą odległością. Yeah, and so, Krishna likes it when we serve devotees, when we honor devotees. Kryszna lubi, kiedy służymy wielbicielom, kiedy honorujemy wielbicieli. So one of the real difficulties is if a devotee does something wrong, then we feel justified in
criticizing or worse, blaspheming that devotee. Więc jedną z rzeczy jest to, że kiedy jakiś wielbiciel zrobi coś nie tak, czujemy się usprawiedliwieni w tym, aby krytykować i aby blasphemy is a very powerful word in Polish, but I don't remember the meaning now. So it's basically it's kind of like you're condemning that person publicly and even lying about him. No to jest tak, jakbyś potępiał kogoś publicznie, a nawet kłamał o nim. Blasphemy. Yeah. So I'm when I going to get speak, it. yeah, it's like criticism on steroids. It just takes it to the next level. It's To takie- condemnation, fabrication of To jest, tak, to jest, character assassination. to jest jak krytykowanie na sterydach. Pomawianie, opowiadanie nieprawdy i niszczenie cudzego charakteru. So when I'm speaking here about criticism, I don't mean that if someone does something wrong, we can't deal with that, but I'm talking about criticism which is not necessary. I kiedy mówię o krytycyzmie, to nie mam na myśli tego, że kiedy ktoś zrobi coś złego, to nie rozmawiamy o tym, ale mówię o krytycyzmie, który jest niepotrzebny. And that unnecessary criticism is really being generated by pride. That we have to understand that. I ten niepotrzebny krytycyzm jest generowany przez dumę i to musimy zrozumieć. So now I'm mad, I'm criticizing a devotee, and I'm just energizing or inflating my pride even more through that criticism. I teraz jestem wściekły na danego wielbiciela i to jakby napełnia i dodmuchuje mój krytycyzm. You know, because nobody wants to be criticized. We get hurt. Our ego gets hurt when we're criticized or mistreated. I tak nikt nie chce być krytykowany i nasze ego cierpi, kiedy jesteśmy krytykowani, kiedy jesteśmy źle traktowani. And we can use that criticism to help us become a little more humble. Just take it, okay. Krishna's trying to make me humble, something like that. Możemy przyjąć tę krytykę jako lekcję pokory. Możemy tego zrozumieć tak, że Krishna chce, żebyśmy stali się pokorni. And, think, well, how was this Krishna's arrangement? What is he trying to teach me? To be more tolerant or to control my anger? So you could learn from it. Możemy zacząć się zastanawiać, czego Krishna chce mnie tą sytuacją nauczyć. Czy mam się stać bardziej tolerancyjny, czy jakieś inne mam w sobie wyrobić cechy? Co mogę z tego, czego mogę się z tego nauczyć? Now, if you study just the Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, you will find many stories of devotees who destroyed themselves through criticism, or especially blasphemy is really where you really run into trouble. Tak, kiedy czytamy Srimad Bhagavatam albo Chaitanya Charitamrita, możemy znaleźć wiele historii, które spowodowały, że wielbiciele absolutnie się zniszczyli poprzez krytycyzm i zaraz. I'm going to look up that word because it will not. I will not be able to think about anything else if I'm not going to check it. Bluźnierstwo. Yes, bluźnierstwo. Okay, yes, that's it. Yeah. So, szczególnie bluźnierstwo ma tutaj bardzo duże znaczenie. Yeah. So if you study Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, it becomes clear that blasphemy and undue criticism is really a sign of a connection with tamaguna. I kiedy czytamy Srimad Bhagavatam, to możemy zrozumieć, że właśnie bluźnierstwo i krytycyzm są połączone z guną ignorancji, z tamoguną. Yeah. And also if we study Shastra, it becomes clear that we're desperately trying to cultivate humility. It's essentially important. I kiedy też studiujemy siastry, to powinniśmy desperacko wręcz kultywować pokorę. Jest to coś bardzo ważnego. So it's not always a question of who's right and wrong.
but it's a question of how I should respond, how I can respond, or I I should respond. to nie jest pytanie o to, kto ma rację, czy kto nie ma racji, ale raczej pytanie o to, jak powinienem zareagować. Personally, I see these things as just tests. Krishna's saying, okay, what are you going to do now? You just got criticized. I'm watching you. I want to see what you're going to do. Osobiście podchodzę do tego tak, że to są sprawdziany, które Krishna dla nas szykuje i mówi do nas: okej, zostałeś skrytykowany, no to teraz przyglądam się temu, jak się zachowasz, co teraz zrobisz. You know, everything in a sense is a test. Wszystko w jakimś sensie jest testem, And sprawdzianem. a lot of times you can think you're doing well if you're not tested, but when you get tested, then you can actually know for sure how well you are or are not doing. Czasami jest tak, że może nam się wydawać, że idzie nam bardzo dobrze, kiedy nie mamy żadnych, kiedy nie spotykają nas żadne testy, ale kiedy przychodzi do nas jakaś sytuacja, jakiś test, to wtedy dopiero możemy ocenić, jak dobrze nam idzie. So you could think, I became really disturbed. Więc możesz pomyśleć sobie, naprawdę mnie to zaniepokoiło. That's, you know, time for self-reflection. Jest to czas, aby się nad sobą zastanowić. Krishna sent this person to show me that I need to work on something. Krishna wysłał tą osobę do mnie, żebym spostrzegł, że muszę nad sobą popracować. I've trained myself that when there is a reaction to anything, a bad reaction to anything, to first ask myself, why did you react this way? Not like, it doesn't matter what they did, it's just, what matters what I did. Wytrenowałem się w taki sposób, że kiedy mam jakąś reakcję, której reaguję w sposób, którego bym nie chciał, to w pierwszej kolejności zastanawiam się, dlaczego ja tak zareagowałem. Nieważne, co ta druga osoba zrobiła, ale zastanawiam się nad tym, skąd wzięła się moja reakcja. So if I'm upset and I can trace out my upset to your behavior, that doesn't really help me. Whereas if I trace it out to my reaction to your behavior, then I can be introspective and find out why I'm acting that way and work on that. Kiedy jestem zdenerwowany, kiedy coś mnie poruszy i zaczynam analizować sytuację i łączę ją z jakimś twoim zachowaniem, to wcale mi to nie pomaga. Co może mi pomóc, to sytuacja, w której moją złość analizuję pod kątem swojego zachowania i swojej reakcji na to, jak ty się zachowałeś. I dopiero to może mi pomóc. So we're asking ourselves all the time when we're reacting in very rajasic or tamasic ways, we're asking ourselves, why am I reacting that way? What's going on? I need to work on this. Więc kiedy zdarza nam się, że reagujemy na różne sytuacje w sposób pełen ignorancji czy pasji, to powinniśmy się zapytać, dlaczego, co się ze mną dzieje, dlaczego tak się w taki sposób reaguję. So ultimately, we could use every opportunity to become purified, even the ones that are really unpleasant. Więc koniec końców to są rzeczy, które mogą spowodować, że się oczyścimy, że staniemy się czystsi, nawet jeśli to jest nieprzyjemne. So I know this is, not always easy to think this way. Ja wiem, że to nie jest zawsze łatwe, aby myśleć w ten sposób. But we have this saying, two wrongs don't make a right. You have that saying in Poland? Mamy takie powiedzenie, że dwie nieprawdziwe rzeczy nie sprawiają, że rzecz staje się prawdziwa. So you criticize me, and as a result, I criticize you. So I'm criticizing you for criticizing me. So I'm doing exactly what I'm criticizing you for doing. It doesn't make sense, right? Więc ty krytykujesz mnie, ja krytykuję ciebie, a później krytykujemy się nawzajem za to, że siebie krytykujemy. To jest coś, co nie ma sensu. Have you ever done that before? Criticize, do exactly what you're doing exactly what you don't want the person
to do to you to somehow get back at them. It's not going to help our bhakti. Więc robisz dokładnie to, za co krytykujesz osobę, która robi to samo, więc to nie jest jakby sposób, w którym możemy dostać bhakti. This one man, he was the CEO of a big company, and he was telling me all the things that frustrate him, and he gets really angry. Jeden człowiek był prezesem firmy i opowiadał mi o tych wszystkich rzeczach, które go denerwują i które sprawiają, że jest sfrustrowany. So you call up and say, "Can I speak to Mr. So and so?" Więc dzwonił i mówi, czy mogę rozmawiać z panem takim i takim. No. Jakubko. You have Jakubko, Polish name, Mr. Jakubko? Czy jest takie nazwisko That Jakubko? Polish? Well, it's not Polish, but it could be Polish, of course. Yeah. Kowalski is Polish. Kowalski? It's the most Polish name. Can I speak to Mr. Kowalski? Czy mogę rozmawiać z panem Kowalskim? No, is Mr. Kowalski there? Czy jest tam pan Kowalski? And then the secretary says, "You want to speak to him?" A sekretarka mówi, ty chcesz z nim rozmawiać? Of course, that's why I called. Tak. It's just like little things, all day, these little things just bothering him, getting more and more angry. Oczywiście, tak, bo po to właśnie dzwonię. I to są te takie małe rzeczy, które go denerwują, sprawiają, że się irytuje. No, I don't want to speak to him. I just called to find out if he's there. Thank you. Goodbye. It's like just getting angry. Nie, dzwonię po to, żeby zapytać, czy on tam jest. Wcale nie chcę z nim rozmawiać. To są takie rzeczy, które w ten sposób działają. And Krishna is looking at you and say, "I'm trying to teach you that you're not the supreme controller, so just relax." A Krishna na to patrzy i mówi, próbuję cię nauczyć, że nie jesteś najwyższym kontrolerem, więc po prostu się zrelaksuj. People are not going to do everything the way you want them to do it. They just won't. Ludzie nie będą robili rzeczy w sposób, jaki chcesz, żeby to robili. Po prostu nie będą. So we're not supposed to respond in a tamasic or rajasic way, at least sattvic, if not transcendental. So our responses have to bring us up. And if they bring us down, what's the point? Come back, take another body, get mad at more people. Więc nie powinniśmy reagować w sposób ani pełen ignorancji czy pasji. Jeśli nie jesteśmy w stanie reagować w sposób transcendentalny, to powinniśmy przynajmniej robić to w gunie dobroci, bo nasze reakcje nie powinny nas powodować naszego spadku, tylko powinniśmy się wznosić. A jaki sens ma upadek? Kolejne ciało, żebyśmy na jeszcze więcej ludzi się wkurzali? Yeah. Okay. Okay, I have another question. Okay. Let me just go to Facebook and read it. Okay. I have to check this word as well. Okay, what is the difference between being humble and being submissive? Jaka jest różnica między pokorą a uległością? Well, sometimes it's the same thing, and sometimes it's not necessarily. Czasami to ta sama rzecz, a czasami niekoniecznie. I wouldn't, because any good quality when misused can then be destructive. Każda dobra cecha, kiedy jest źle użyta, może być destrukcyjna. I'm very submissive to my guru. He told me to smoke pot, so I'm doing it. No, that's a problem. Jestem bardzo uległy w stosunku do mojego guru. On kazał mi palić trawkę, więc będę to robił. To jest problem. Actually, many years ago in ISKCON, something like that happened. Właściwie to wiele lat temu w ISKCONie coś takiego się wydarzyło. So, the disciples had to decide, am I now submissive to my guru? And, Bali Maharaj decided not to be submissive to his guru when his guru gave him the wrong instruction. Tak, i wielbiciele wtedy myśleli, czy powinienem się podporządkować swojemu guru, natomiast nie powinniśmy się podporządkowywać, kiedy dostajemy złą instrukcję. Let me just check one thing, because maybe I used the wrong word, or maybe similar.
But Where- what you say is very important as well, but we can make it wider if we use another word. Okay. Mm. Okay. Well, actually, this is submission. Submission, submissive. Yeah. Submission, submission, pliability, submissiveness, acquaintances, subserviceness. Yeah. So Yeah. the spiritual idea is you're not going to argue with people who are in a higher position who know more than you. Więc z duchowego punktu widzenia jest tak, że nie powinieneś się kłócić z osobami, które są bardziej doświadczone od ciebie i wiedzą więcej. So the opposite of being submissive is this. Czymś odwrotnym do bycia podporządkowanym, uległym jest coś takiego. So a lot of new people come to the temple and they're like this. They don't want to like open up. They don't want to be submissive. Wiele osób przychodzi do świątyni i właśnie są w taki sposób ustosunkowani. Nie chcą być ulegli, nie chcą się podporządkować. So in general, that is how we approach superiors submissively. To Więc learn from them. Generalnie w taki sposób podchodzimy do ludzi wyższych stopni, But podporządkowujemy się. I think the nature of this question was more psychological. Like, could being submissive be a psychological weakness also? Ale mam poczucie, że to pytanie mogło dotyczyć aspektu psychologicznego. Czy bycie uległym może być kwestią psychologiczną? Being submissive to the wrong person, or even being submissive to your guru when you see that it's going to be unhealthy to do what he asked and not explain that to him and just do it and then suffer. Być uległym względem niewłaściwej osoby, albo nawet być uległym względem swojego guru i robić coś, nie wyjaśniając tego, a później cierpieć. Any good quality can be misused. That's for sure. Każda dobra cecha może zostać źle użyta, to na pewno. But submission is an aspect of humility. Ale uległość jest aspektem pokory. Let's take this conversation to another level. Zastanówmy się nad tym na innym poziomie. Sometimes a higher authority will ask you to do something and either you won't be able to do it or in some way it'll be detrimental to you. Czasami jest tak, że jakiś autorytet prosi o coś, żebyśmy coś zrobili, a my wiemy, że nie damy tego zrobić albo że będzie to dla nas szkodliwe. So when we say being submissive or we use the word surrender, it doesn't mean that you turn off your instincts or you turn off your intelligence. Więc kiedy mówimy o tym, że mamy się podporządkować albo mamy być ulegli, to nie oznacza, że mamy wyłączyć swoje instynkty i wyłączyć swoją inteligencję. Yeah, but being submissive, of course, is how we learn, how we hear. But if something doesn't fit right, you can always question it in a non-argumentative way. Bycie podporządkowanym i uległym jest sposobem, w jaki się uczymy, ale jeśli coś jest takie, co dla nas jest nie okej, co nam nie pasuje, to mamy prawo to kwestionować w niekłótliwy sposób. Guru Maharaj, what you said doesn't make sense to me. Can you explain it? Guru Maharaj, to co powiedziałeś nie ma dla mnie sensu, czy możesz to wyjaśnić? There's a funny story. Jest zabawna historia. I love funny stories. Yeah, I've heard this before. Prabhupada is quite funny. So Prabhupada był bardzo zabawny. it's kind of joking with the devotees. On wiele żartował z wielbicielami. So Prabhupada was saying, when the movement expands, we'll have this big building and this big this and this big that. And all the devotees were saying, yeah, we'll have this big this. And they were just like dreaming. We'll have this big this. I Prabhupada, kiedy ruch się rozszerzał, to mówił, kiedy ruch urośnie, to będziemy mieli wielki budynek, wielkie to, wielkie tamto. A wielbiciele mówi, tak, będziemy mieli wielkie to, wielkie tamto i poruszali swoją wyobraźnią.
And then a dog came by on the beach, and Prabhupada said, "And we will have a big dog." I wtedy pies przeszedł plażą i Prabhupada powiedział, i będziemy mieli bardzo dużego psa. And all devotees said, "Jai Prabhupada." A wielbiciele krzyknęli, Jaya Prabhupada. And Prabhupada said, "We're not going to have a big dog. It was a trick. It was just a trick." Prabhupada powiedział, nie będziemy mieli dużego psa, to była tylko sztuczka. To nabrałem was. Prabhupada was changing them up, so to speak, tricking them. Prabhupada ich zmieniał, robił sobie z nich żarty, żeby ich zmienić. Now you have something else that's quite interesting. Prabhupada said the devotee should be independently thoughtful. A teraz mamy jeszcze coś, nad czym możemy się zastanowić. Prabhupada powiedział, że wielbiciele powinni myśleć samodzielnie, niezależnie. How do you become independently thoughtful and submissive at the same time? Jak możesz myśleć samodzielnie i być uległy jednocześnie? It's not like when someone says, "What do you think, Prabhu?" And you say, "I don't think. I'm just submissive. I just do whatever I'm told. I don't think. It's not good to think. Look at what thinking has done. It's caused me to take 1,000,000 births." To nie jest tak, że jeśli ktoś cię zapyta, a co myślisz o tym, Prabhu, to mówisz, nie, nic o tym nie myślę, ja w ogóle nie myślę, robię to, co mi każą. Zobacz, dokąd zaprowadziło mnie myślenie 1,000,000 wcieleń poprzednich. Yeah. So you submissively hear, and based on what you hear, then you think about what you've heard to come up with further conclusions and deeper understandings. Więc z uległością słuchasz i słuchasz ulegle, ale potem myślisz o tym, co usłyszałeś i co należy z tym zrobić. So independently thoughtful means you take in what you submissively heard, you process it with your intelligence, with your heart, and then you act intelligently. Więc niezależne myślenie oznacza, że z uległością słuchasz, co do ciebie powiedziano, następnie wykorzystując inteligencję i serce, analizujesz to i wyciągasz z tego wnioski. I to jest właśnie, i zachowujesz się w określony i odpowiedni sposób. So then you might say, but I read that Prabhupada said one should pose himself as a fool before his spiritual master. I tak jak gdzieś przeczytaliśmy, że ktoś powinien się zachowywać jako głupiec względem swojego mistrza duchowego. So but that's another way of saying don't be proud. To jest inny sposób na powiedzenie nie bądź dumny. Don't think you know more than your guru. Nie myśl o tym, że wiesz więcej niż twój guru. But materially speaking, you might know more. Ale z punktu widzenia materialnego możesz wiedzieć więcej. And you might have to say, "Oh, Guru Maharaj, you said we should do it this way, but I have 3 PhDs in this topic, and I could suggest we do it another way, which would be better." So that would be natural because you have more knowledge in that area. You want to offer that. Więc może się tak zdarzyć, że twój guru powie, zróbmy tak, a ty powiesz, drogi guru, wydaje mi się, że powinniśmy zrobić to inaczej. Mam 3 doktoraty w tym temacie, więc zróbmy to w ten sposób, to będzie dla nas bardziej korzystne. I to jest jakby naturalna rzecz, że chcesz zaoferować tą wiedzę. Also, Prabhupada said the highest realization is to save yourself first. Ale również Prabhupada powiedział, że jakby najwyższą realizacją jest, aby uratować siebie w pierwszej kolejności. So you don't want to, in the name of being submissive, you don't want to do things which are self-destructive. Więc też w imię bycia uległym nie powinno się robić rzeczy, które są samodestrukcyjne. Mm. Yeah. So being in touch with your intuition, being independently thoughtful, acting Więc- intelligently. That's all also part of the process. Więc bycie w zgodzie ze sobą, bycie w kontakcie ze sobą, myślenie niezależne, to wszystko jest też częścią procesu. So I approach my spiritual master as a fool, and then he enlightens me so that I don't have to act like a fool. Więc kiedy przychodzę do swojego mistrza duchowego jak głupiec,
to on oświetla mnie i wznosi, abym nie musiał się zachowywać jako głupiec. So we could do a little funny play, right? Możemy zrobić pewną zabawną grę. So Bhakta Burfi hears from his guru that you should approach your guru, you should always think you're a fool in front of your guru. Więc Bhakta Berfi myśli, że słyszał, że ma się zachować jak głupiec w stosunku do swojego guru, więc i przychodzi do swojego guru. And so Bhakta Burfi goes out and does stupid things. Więc Bhakta Berfi idzie i robi głupie rzeczy. And we say, Bhakta Burfi, why are you doing stupid things? He says, well, my guru said you should always think yourself a fool for your guru. So I went out and did foolish things. Więc my go pytamy, Bhakta Berfi, dlaczego robisz głupie rzeczy? A on mówi, przecież mamy się zachować jak głupiec w stosunku do swojego guru, więc zacząłem robić głupie rzeczy. Yeah, so Bhakta Burfi misunderstood. Więc Bhakta Berfi nie do końca to zrozumiał. You submissively hear, that's what it means to be a fool. I don't know everything. And I learn from my guru. And then I go out and act, and I no longer have to act like a fool anymore. Więc kiedy podchodzę do mistrza duchowego jako głupiec, to dlatego, że nie udaję, że wiem wszystko, chcę się czegoś dowiedzieć, a kiedy się dowiaduję, to już nie muszę się wtedy zachowywać w niewłaściwy sposób. Okay. Good. Good. Anything else from Facebook? Yes, there is one question, and it's in English. Let me read it and translate it into Polish. Okej. Czasami wydaje mi się, że służba, którą wykonuję, jest zbyt mała, aby zadowolić Kryszna, a Kryszna jest zadowolony tylko z wielkich, potężnych i istotnych służb, a moja jest niezbyt ważna. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że przez to nie mogę wrócić do Boga, do domu w jednym życiu, tak jak powiedział to Śrila Prabhupada. Czy powrót do domu, do Boga zależy od wielkości służby i na co Kryszna zwraca uwagę? Okay. Did you see this question, Gurudev? Should I read it in English as well? Oh, it's in English. Where is it? It's in the chat? Yes, it's in a commentary under the live stream on Facebook. Oh, I'm not on Facebook, so you can read. I will copy it to the chats. Yeah. Yeah, there we go. Okay, 1 second. This is all for the Japa workshop tomorrow. I just have to send a message. I'm sorry. Jeszcze tylko chwileczkę. Jutro jest Japa Retreat i muszę odpowiedzieć na tą jedną wiadomość. Odpisuję i już jestem. Okay, we'll go to the chat. Sometimes it seems that the service I'm doing is too small and Krishna is pleased only from some big grandiose service and my service is not very important. And from this, it seems that I cannot go back to Godhead in one life, as Srila Prabhupada said. Does going back home to God depend on the size of service? What is Krishna paying attention to? Good question. Dobre pytanie. Many times Prabhupada said, 16 rounds and 4 principles, you can go back to Godhead. Wiele razy Prabhupada powiedział 16 rund i 4 zasady regulujące i możesz wrócić do domu, do Boga. And devotees would say, is that all? What else? A wielbiciele mówili, czy to wszystko, co jeszcze? And so I think you have two things going on here. One is the service that Prabhupada is giving us and wants us to do, and one is our purity. Więc myślę, że mamy tutaj na tapecie dwie rzeczy. Pierwsza to jest służba, którą chcemy, służba, którą Prabhupada chce, abyśmy wykonywali, a druga to nasza czystość. So it's our purity that will help us go back to Godhead.
Więc to nasza czystość jest tym, co pozwoli nam wrócić do Boga. And our service is our service. Whatever we can do. We're either Hanuman or we're a little spider, depending on our capacity. A nasza służba to nasza służba, bez względu na to, co zrobimy, czy jesteśmy Hanumanem, czy jesteśmy małym pajączkiem, który jest w stanie zrobić tylko to, co jest w stanie zrobić. So no matter how much service you do, you will always feel like you could do more and you're not doing that much. Nieważne, jak dużo służby wykonujesz, zawsze będziesz czuł, że możesz zrobić więcej i że ta służba wcale nie jest taka istotna. So that's humility. Więc to jest pokora. Pokora? Humility? Jest. Pokora. Pokora. Almost like pakora. Yeah. So, in the higher sense, we shouldn't worry about going back to Godhead. We should just be sincere and try to do the best we can. Więc tak na dobrą sprawę to nie powinniśmy przejmować się tym, czy wrócimy do Boga, tylko powinniśmy być szczerzy i robić, co dajemy radę. And we should think if Krishna wants me to do a little service, then I'll do a little service. If he wants to put me in a position where I can do a big service, then I'll do a big service. I powinniśmy myśleć, że jeśli Kryszna chce, abym wykonywał niewielką służbę, to będę wykonywał niewielką służbę. Natomiast jeśli chce umieścić mnie w pozycji, w której będę robił jakieś wielkie rzeczy, to on mnie tam umieści. Because sometimes you can't control the results of your service, but you can control your sincerity. Czasami nie jesteś w stanie kontrolować wyników swojej służby, ale jesteś w stanie kontrolować swoją szczerość. And Prabhupada often said, you just try your best. You don't create the results. The results are up to Krishna. I często Prabhupada mówił, ty po prostu rób najlepiej jak potrafisz, nie przywiązuj się do rezultatów, bo rezultaty zostaw Krysznie. Sometimes you make the same endeavor and get completely different result. Czasami robisz to samo przedsięwzięcie, a otrzymujesz zupełnie różne rezultaty. Yeah. I just have to say something. Teraz muszę coś powiedzieć. It's a busy day. I'm giving class now. Dzisiaj jest szalony dzień. Muszę coś powiedzieć. Yeah. So no, the amount of service you do has nothing to do with whether you can get back into Godhead or not. Więc nie, ilość służby nie ma znaczenia w kierunku tego, czy jesteś w stanie wrócić do domu, czy nie, do Boga. Those who love Krishna go back to Godhead. Ci, którzy kochają Krysznę, wracają. And Krishna uses different devotees to do different service, and some do bigger service and some do little service, and it doesn't mean that ones who do big service can go back to Godhead if they're not pure. It's not like that. Kryszna wykorzystuje różnych wielbicieli, aby wykonywali różną służbę. Jedni robią dużą, inni robią małą, ale wcale nie jest powiedziane, że ktoś, kto robi bardzo dużą służbę, wróci do Boga, jeśli nie jest czysty. And if we think we can buy our way back to Godhead with service, then we'll minimize our sadhana and our effort to be pure and just try to do a lot and buy Krishna with service. That's not good. Jeśli nam się wydaje, że możemy kupić Krysznę naszą służbą, to możemy dojść do stopnia, w którym ograniczymy naszą sadhanę i będziemy się czuli, jakby będziemy mieli wrażenie, że uda nam się przekupić Krysznę służbą. No, tak. Yes. A to niedobre. A to niedobre. A to nie jest dobre. So we want to do service to please Prabhupada. Chcemy wykonywać służbę, aby zadowolić Śrīla Prabhupada. But Prabhupada is pleased if you try your best. You should know that for Ale sure. Prabhupada jest zadowolony, jeśli się po prostu staramy. There's To a jest story. to jest pewne.
there's a story that Prabhupada was leaving and all the devotees were at the airport, and one devotee, she was like reluctant to distribute books, but she thought, well, Prabhupada's here, I should distribute his books. Więc któregoś razu Prabhupada odjeżdżał z jakiejś miejscowości i tam była taka wielbicielka, która generalnie nie przykładała zbyt dużej uwagi do dystrybucji książek, ale kiedy Prabhupada tam był, to pomyślała, o, to teraz będę dystrybuować książki. And she felt that she couldn't distribute a book. She was just afraid and felt incapable. Ona miała takie poczucie, że nie będzie w stanie rozprowadzać książek i jakby miała takie poczucie, że jej się to nie uda, że nie ma takich zdolności. So she gave a man a book and then she just started crying. She didn't know what to say. Więc dała jakiemuś człowiekowi książkę i po prostu zaczęła płakać, bo nie wiedziała zupełnie, co powiedzieć. And the man just left. A człowiek po prostu odszedł. And then just after that happened, Prabhupada was leaving to go on the plane and he looked towards her. I zaraz po tym, kiedy to się stało, Prabhupada właśnie odchodził już do samolotu i popatrzył na nią, spojrzał się na nią. And he gave her a huge, huge smile. I bardzo, bardzo mocno się do niej uśmiechnął. Which to her, and I think all of us, represented, thank you for trying to distribute my books. I to, jak ona to zrozumiała, jak my wszyscy to zrozumieliśmy, znaczyło, dziękuję, że próbowałaś rozprowadzać moje książki. I'm very happy you're trying. Jestem szczęśliwy, że próbujesz. So that is the truth. Więc taka jest prawda. Now, in our temples, in day-to-day life, we always want to do more, so it may seem like only those who do more are dear to Krishna, but that's not true. Więc w naszym takim codziennym życiu, w naszych świątyniach chcemy robić coraz więcej, bo tak się wydaje, że ci, którzy robią więcej, to są bardziej drodzy Krysznie, ale to niekoniecznie tak musi być. Some of the greatest devotees in our movement, hardly anybody knows. They just steadily do their little service year after year, decade after decade. Jedni z najbardziej zaawansowanych i najwspanialszych wielbicieli w naszym ruchu to osoby, których prawie nikt nie zna. To osoby, które przez całe lata, rok po roku, dekada po dekadzie wykonują swoją małą służbę. Okay, anything else? Czy mamy jeszcze coś? Let me check on Facebook. Okay, there is one comment to that. It can also be a question if we look at it like this. Po polsku to brzmi, często jest łatwiej wykonywać służbę niż dobry japas. And in English it says, a lot of time it's much easier to make service than have a good japa. Yes. Tak. Tak. Tak, 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 tak. But life is all about balance. Ale życie w dużej mierze to chodzi o równowagę. W życiu chodzi o równowagę. So, yeah. You want to balance your sadhana and your service. Otherwise, it won't be healthy. Więc trzeba zawsze równoważyć swoją sadhanę i swoją służbę. I w innym wypadku to nie będzie zdrowe. Prabhupada encouraged us in our service. Prabhupada zachęcał nas do służby. At one time, he was going around Los Angeles, the temple, and he was going to different departments, and he was encouraging everyone in every different department, except one department, he didn't encourage them. Był taki moment, w którym poruszał się po Los Angeles, w świątyni po Los Angeles i odwiedzał różne departamenty i wszystkich zachęcał do działania poza jednym departamentem. And this department was the incense business. The devotees had an incense business to support the Gurukula.
I tym departamentem był departament sprzedaży kadzidełek, która ta sprzedaż miała wspierać Gurukule. And most of the grihastas worked in that business. I większość grihastów pracowała w tym biznesie. So Prabhupada visited it and he met the devotees who were running the business. Więc Prabhupada wszedł tam, spotkał się z tymi wielbicielami, którzy kierowali tym biznesem. And he didn't encourage them in the business. Didn't discourage, he just didn't say anything. Jakby nie podnosił ich na duchu w tym biznesie, no również nie krytykował, ani nie zniechęcał ich do tego, ale nie powiedział nic. And later on, they asked him, why is it that you encouraged the devotees in every department except our department? I później go zapytali, dlaczego zachęcałeś i dodawałeś otuchy we wszystkich departamentach, a nie w naszym? He said, because you all love to make money, so I didn't need to encourage you, but I need to encourage you in your sadhana. Więc dlatego, że wy wszyscy kochacie zarabiać pieniądze i nie muszę was już do tego zachęcać, ale chciałbym was zachęcić, abyście mieli dobrą sadhanę. So it's sometimes a problem when you actually like a service because you could like it so much that you just minimize your sadhana to do the service because the sadhana is harder, at least in the beginning. Więc czasami mamy tak, że nasza służba jest dla nas tak przyjemna i tak bardzo ją lubimy, że wtedy zmniejszamy naszą sadhanę, bo wykonywanie tej służby jest łatwiejsze, przynajmniej na samym początku. Yeah. So, and what you said is true, and Prabhupada understood that, and therefore he encouraged sadhana a lot. He needed to encourage it. Więc to, o czym napisałaś, jest prawdą, dlatego Prabhupada zawsze bardzo mocno zachęcał do sadhany, wiedząc, jak ważna jest sadhana. Okay. So all of you out there, just understand it's natural to compromise sadhana and want to do some service that we like to do, but we have to be balanced. Więc to chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że jest to naturalną sytuacją, że ograniczamy naszą sadhanę, kiedy zdarza nam się ograniczać naszą sadhanę i ją minimalizować, kiedy wykonujemy służbę, którą bardzo lubimy wykonywać. Okay. Anything else? Czy mamy coś jeszcze? Let me see. 15 comments here. Hare Krishna, Hare Krishna. It seems like there's no more questions here. No more questions here. Let me just see if there's anything here. No. And I guess no more questions. Party is over for now. Impreza się kończy na ten temat, na ten moment. So we went maybe like an hour and 10 minutes. That's something for our first Zoom Polish class. That's good. Zajęło nam to około godziny i 10 minut na naszą pierwszą polski Zoom, polski wykład. I like questions because they're relevant to your needs. Lubię pytania, bo one są zgodne z waszymi potrzebami. So we'll try to do this on a regular basis. And maybe you can suggest some topics to Kuvera that are of interest to you. Więc będziemy starali się robić to regularnie i jeśli moglibyście zasugerować mnie, czyli Kuwerze, czyli Kubie, jakieś tematy, jakieś pytania i tematy, to proszę się do mnie zgłaszać, do mnie, do tłumacza. Okay. So I guess I have to stop this. So we're going to stop now. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna to all of you. Thank you all for coming. Dziękujemy wszystkim za przyjście i do zobaczenia.
I will stop the recording Recording stopped, yes. and I will stop the Facebook stream.